Bohaterem dzisiejszego odcinka jest kompozytor, który od razu kojarzy się z górami, światłem, przestrzenią. Mieczysław Karłowicz. I przy tym to nie jest tylko kompozytor od Tatr, ale twórca, który wprowadził polską muzykę symfoniczną na zupełnie inny poziom. Wizjoner wrażliwości, kolorystyki i emocji. On właściwie stworzył polski poemat symfoniczny od nowa. Bardziej intymny, bardziej metafizyczny. Słychać, że był człowiekiem, który żył blisko natury, ale też blisko własnych uczuć. Karłowicz urodził się w 1876 roku w Wiszniewie, w rodzinie bardzo wykształconej i artystycznej. Jego ojciec był publicystą i działaczem społecznym. Jako dziecko grał na skrzypcach i bardzo wcześnie pokazał ogromny talent, ale nie taki wirtuozowski, ale właśnie kompozytorski. Kształcił się w Berlinie, więc miał bezpośredni kontakt z tradycją niemieckiego późnego romantyzmu. To ważne, bo w jego muzyce jest właśnie ta niemiecka precyzja konstrukcji, ale jednocześnie niesamowicie polska emocjonalność. Po tych studiach wrócił do kraju, a chwilę później w Tatry. I przepadł. Tatry stały się nie tylko jego pasją, ale wręcz językiem artystycznym. No, niestety zginął tragicznie w 1909 roku. Miał zaledwie 32 lata i zginął pod lawiną podczas samotnej wyprawy narciarskiej. Ale to, co po sobie zostawił, to niewielka, ale absolutnie wyjątkowa kolekcja utworów. Karłowicz to późny romantyzm, ale taki bardzo introspektywny. On nie opowiada o bohaterach jak Liszt czy Strauss. On opowiada o stanach duszy. I potem słuchasz takich odwiecznych pieśni i masz wrażenie, że uczestniczysz w czymś wyjątkowym, w jakimś dialogu człowieka z losem. A przy tym ta jego muzyka jest niesamowicie nowoczesna. Dużo jest kolorystyki, bardzo subtelna orkiestracja, czasem wręcz impresjonistyczne cienie, światło. Tak, u Karłowicza nie ma przypadkowych akordów. Każde współbrzmienie tworzy przestrzeń, tak jakby była trójwymiarowa. I to jest świetna lekcja dla muzyków, jak budować dramaturgię, nie tylko tempem czy dynamiką, ale samą barwą. Poematy symfoniczne to po prostu jego królestwo. Można tutaj wymienić Powracające fale, Odwieczne pieśni, Stanisław i Anna, Rapsodia litewska. Każdy z tych poematów jest właściwie takim zamkniętym światem, osobną narracją, innym klimatem. Stanisław i Anna, świetny przykład, to jest dramat bez słów. Tematy ścierają się jak postacie. Napięcia narastają jak w tragedii teatralnej. A Rapsodia litewska? No tutaj wyraźnie można usłyszeć już cytaty folkloru, ale nie, w sumie to nie cytaty, to tak naprawdę tylko taki nastrój, słychać ten folklor, ale to raczej taki duch, kolor, rytm. I właśnie warto zwrócić na to uwagę, bo Karłowicz traktuje orkiestrę po prostu jak malarz. Dokładnie, nie ma tutaj zbędnego dublowania instrumentów. Każdy ma swoją funkcję i sens dramaturgiczny. Ale to właśnie góry były jego prawdziwą obsesją i może stąd właśnie ta dramaturgia w jego utworach. Góry, no tak, bo w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wędrował samotnie, godzinami, z notesem, na pewno czerpał stamtąd niesamowitą inspirację. Zresztą, wiesz, był też wybitnym fotografem, a jego zdjęcia Tatr są dziś w zasadzie ikonami. I te fotografie mają dokładnie tę samą atmosferę co muzyka. Cisza, przestrzeń, światło, mgła, drobne zmiany w pogodzie. Widać, że jego muzyka była kontemplacją. On nie tylko opisywał góry, on próbował zrozumieć ich duchowość. To może właśnie dlatego te jego utwory są takie spójne, bo mówiły jednym głosem, z naturą. Tak, Karłowicz był też niesamowicie aktywny społecznie. Zakładał pierwsze towarzystwa taternickie, dokumentował szlaki, proponował zmiany i ulepszenia. No dobra, czyli tak podsumowując, w swoim krótkim życiu był kompozytorem, taternikiem, fotografem, narciarzem oczywiście i społecznikiem. I wiele osób mówi, że gdyby żył dłużej, to byłby jednym z najważniejszych kompozytorów XX wieku. Ciężko się z tym nie zgodzić, ale właśnie paradoksalnie ta tragiczna śmierć sprawiła, że jego twórczość nabrała pewnej legendy.
Muzyka, która już była metafizyczna, zyskała jeszcze kolejny wymiar. To może w tym miejscu właśnie opowiedzmy więcej o języku muzycznym Karłowicza, bo to nie jest tylko romantyk od gór, to znacznie bardziej wyrafinowany twórca przecież. Zdecydowanie. Weźmy może najpierw jego sposób budowania narracji. Karłowicz komponuje tak, jakby pisał powieść. U niego temat nigdy nie jest tylko melodią, to bohater. Z charakterem, motywacją i własną drogą. Każdy temat ulega przemianie. Rośnie, załamuje się, wraca zmieniony. Ania, i ta harmonia! No przecież Karłowicz to mistrz późnoromantycznego takiego koloryzmu, tych wszystkich barw. Wystarczy posłuchać jego modulacji płynnych, nieoczywistych, czasem jak u Straussa, czasem jak u Scriabina, ale jednak własnych, wyjątkowych. Mnie uderza to, jak on operuje napięciem. Wydobywa je nie tyle z głośności, co z gęstości. Gdy orkiestra zagęszcza fakturę, czujesz, że coś nadchodzi, jakby w górach nadciągała burza. No właśnie i to jest bardzo charakterystyczne, bo u Karłowicza orkiestracja jest po prostu dramaturgią. Potrafi zmienić nastrój jednym ruchem. Nagłe wejście altówek, a może jakieś pytanie na klarnecie, odpowiedź w fagocie, smyczki sultasto. Każdy detal po prostu jest wyraźnie wyważony. No i ta jego ulubiona, można powiedzieć, smutna jasność. Mhm. Muzykolodzy piszą, że to taki charakterystyczny blask w molowej harmonii. Ani patos, ani rozpacz, tylko nostalgia, odbita jak światło na śniegu. No tak, Karłowicz niezwykle umiejętnie prowadzi linie melodyczne. Frazy są długie, szerokie, oddychające. Czasem czujesz, że cały temat jest jednym zejściem ze szczytu w dolinę. A rytmika często wolna, płynna, jak kroki w głębokim śniegu. Ale kiedy trzeba, potrafi wejść ostro, energicznie, prawie tanecznie, szczególnie w Rapsodii Litewskiej. Dokładnie, ale tam pojawiają się rytmy ludowe, ale przepuszczone przez filtr późnoromantyczny. Nie folklorystyczne takie cytaty, tylko po prostu inspiracja wyobrażeniem o folklorze. I do tego te gęste, często ciemne brzmienia instrumentów dętych. Klarnet, No właśnie, fagot, klarnet. rogi, które budują coś w rodzaju dźwiękowej mgły. Bez tego nie byłoby takiego klimatu. No właśnie, orkiestra u Karłowicza jest ogromna, ale nigdy nie jest ciężka. Raczej jest jak ogromny pejzaż, szeroki, wieloplanowy. Jego instrumentacja przypomina mi malarstwo, nie rysunek. On nie konturuje, on nakłada warstwy barw, jak impresjoniści. Momentami naprawdę zahacza o Debussy'ego. I jeszcze jest jedna rzecz, sposób prowadzenia kulminacji. U innych kompozytorów kulminacja to punkt, a u Karłowicza wspinaczka, którą czujesz w każdym takcie. Tak można by powiedzieć, że te odniesienia do gór możemy znaleźć w każdym jego utworze. Dokładnie tak. Tak, z tą kulminacją jest to proces, nie efekt. I może właśnie dlatego jego muzyka działa tak silnie emocjonalnie, bo nie jest dekoracją, tylko przeżyciem. Jest bardzo spójna konstrukcyjnie, bo on lubi symetrię formalną, ale nie mechaniczną. Raczej taką, która daje poczucie naturalnego oddechu, jakby utwór sam wiedział, kiedy rosnąć, kiedy się wyciszyć. No i te charakterystyczne zakończenia, zamyślone, niejednoznaczne. Nawet kiedy utwór kończy się mocno donośnie, to i tak pozostaje takie echo. Jakby on nigdy nie zamykał tego zdania do końca, tylko pozostawiał słuchacza w półmyśli. No właśnie, bo to jest takie charakterystyczne dla niego. Nie powiedzieć wszystkiego, tylko zaprosić do dalszej refleksji. I może dlatego tak dobrze się opowiada o jego muzyce. Można mówić o harmonii, melodii, fakturze, ale i tak najważniejsze jest, że ona tworzy świat, w którym słuchacz chce pozostać. A na przykład odwieczne pieśni, bardzo je lubię. To przykład najbardziej dojrzałego dzieła. Ma 3 części, odzwierciedla 3 stany duchowe. Pieśń o poranku to oczywiście światło. Orkiestra brzmi szeroko, spokojnie, jakby właśnie budziła się, taka przestrzeń. Pieśń o miłości i o śmierci to zupełnie inny kolor. Harmonie cięższe, frazy są takie bardziej intymne. Oczywiście wszystko jest mroczne. A pieśń o wszechbycie, no to już filozofia. Jakby muzyka zadawała pytania, na które nie ma takich jednoznacznych odpowiedzi. A w Stanisławie i Annie, innym poemacie symfonicznym, ważne jest napięcie.
kontrasty tematyczne, nagłe zmiany nastroju. Z kolei w Rapsodii Litewskiej rytm jest tą narracją. No i ta genialna orkiestracja. Harfa, rogi, instrumenty dęte, drewniane. Każdy kolor wprowadzony w odpowiednim momencie, tak jakby po prostu z wyczuciem malarza. Dlatego analiza dzieł Karłowicza to świetna szkoła dla kompozytorów, ale też dla wykonawców. Jego muzyka nie jest o popisie, ale jest o tym stanie ducha. Kiedy się to uchwyci, interpretacja staje się naprawdę pięknym przeżyciem. Wiesz co? Ja bym jeszcze powiedziała, że Karłowicz pokazał, że muzyka może być taką przestrzenią, w której spotykają się myśli człowieka, emocje, no i oczywiście natura jednocześnie. Tak, jego kompozycje są jak pejzaże. Widać w nich Tatry, światło, czasem grozę, czasem łagodność, a jednocześnie są bardzo nowoczesne w swojej wrażliwości. I wiesz co, mimo że on żył tak krótko, to wciąż inspiruje wykonawców i słuchaczy. Mieczysław Karłowicz, artysta, który udowadnia, że muzyka może być przestrzenią, emocją i opowieścią o człowieku. I tym akcentem kończymy już dzisiejszy odcinek, równocześnie zapraszając do śledzenia kolejnych treści. I oczywiście zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych. Do zobaczenia! Do zobaczenia!